Siema, witajcie na kanale Generacja Retro. W dzisiejszym odcinku przygotowujemy samochód pod Woodstock. Na Woodstock. Na Woodstock. Siema, na tegoroczny Woodstock, na który wybieram się co roku. Od wielu lat. Przybraliśmy sobie konwencję piracką, dlatego na samochodzie pojawi się piracka flaga. Projektorem rzucamy obraz czaszki pirackiej na maskę. Potem ten obraz wykonturujemy taśmą cienkolinową, liniową. Później ten obraz wykonturujemy na masce taśmą cienkoliniową, a następnie zamaskujemy i będziemy malowali. Stary, ale miałem koszmar. Co się stało? Przez tego Fiata śniło mi się, że sprzedałeś Nissana i kupiłeś Citroena w dieslu. Czekaj, już jadę. Nie. Mam sztuczną szablę i prawdziwe nożyczki. Do roboty. Idealnie tak jak myślałem, patrz. Ale fajne. Wiesz, ile kosztuje taka taśma cienkoliniowa? 8 zł. Ale nie trafisz jej nigdzie w żadnym sklepie. Musisz jechać, zamawiać z internetu, czyli zapłacić tak naprawdę de facto 16 zł, bo jeszcze dopłacasz za, no w tym przypadku, paczkomat. Ale jak zajebisty projekt możesz zrobić? Magdy się pytałem, Magda, jak to zrobić? O, nie zrobisz tego. Nie. Czy Magda słyszy i widzi, jak da się zrobić? Co się nie da? Robimy timelapse, mówisz? Witamy w Generacji Retro. W dzisiejszym odcinku będziemy malować czaszkę na masce naszej mikry. Przygotowujemy samochód na Woodstock. Skapnęliśmy się zawczasu. No nie zawczasu właśnie. Trzeba odtłuścić maskę zanim... Tak to jest, jak jesteś zbyt podekscytowany jakimś wyjazdem właśnie. Ty dawaj, no malujemy maskę, będzie zajebiście, dawaj, kupiłem taśmę 10 mm, dawaj, klejmy. Ty, mieliśmy umyć maskę. No właśnie. Oto nasz setup, może przedstawię. Laptop z pękniętym ekranem. Tak, Michał, który zasłania mi projektor. Projektor, który wyświetla takie właśnie gwiazdki, którego jeszcze nie naprawiłem, i Filip, który narzeka na byle gówno. Ale to jest fajne, to jest tak przyjemna robota. Co zadecydowało o wyborze czaszki na masce? Chciałem zawsze mieć piracki samochód, nie wiem, jakoś tak mi się podoba ten motyw. Spójrz na ten samochód, spójrz na niego. Przecież on musi być piracki, no. Nie ma innej opcji, stary, ja nie widzę innej opcji dla niego. Maskujemy. To co, panie pirat? Już czas. Najwyższy. What you gonna do? Act the fool! Piękne lato, piękne. To jest fajny efekt, nie? Trochę przegięliśmy z ilością farby w garażu, złamaliśmy własną zasadę. Będziemy malować w garażu, który nie jest wentylowany. Pamiętacie, tam nigdy się nie maluje. Więc czekam, aż się wywietrzy. Nie uważasz, że od takiej farby można
dostać szału? Myślę, że od pracy do późna można. Oczywiście chciałem pokazać, że się nie obeszło bez zacieków. Tutaj widać, że jest konieczna druga warstwa. I zdejmujemy to, jest gotowe. I sobie będzie schło przez noc. Już czas. Trochę się cykam. No, jest dobrze, tylko są ślady, które trzeba poprawić. Mam nadzieję, że się to da zrobić. A ogólnie myślę, że maska wygląda całkiem nieźle. O, stary, wygląda zajebiście. No cóż, dało się to zrobić lepiej. Dało się to zrobić również gorzej. Daję sobie mocne 6 na 10. Chodź. Niestety na Woodstock pojechała tylko połowa generacji retro, ponieważ oto ta właśnie mysza, która waży coraz mniej, doznała pewnej kontuzji. Muszę z nią zostać i ją karmić. Ale to nic, ponieważ od dawna miałem przygotować sobie garaż, powiesić płyty OSB na ścianach, żeby można było powiesić narzędzia. A mikra wymaga kilku prac. W stoku trochę mi szkoda, no ale cóż. Ale szynszylka sama nie może jeść niestety, więc trzeba ją karmić. Tymczasem miłej zabawy, młody, a ja biorę się do roboty. To jest kara! Kolejny okropny dzień na polu namiotowym. A nie, czekaj. Jestem na Woodstocku. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Shama Rama, Hare Hare. Jak na deszczu cały ten świat nie znaczy nic, a Efekt jest mniej więcej taki. Oczywiście zapomniałem kupić kątowników. Kupiłem o 2 za mało. Będzie jeszcze półka. Już jakoś to wygląda. Już coraz lepiej będzie tutaj pracowało.